W sercu afrykańskiej pustyni, pod powierzchnią, żyje niezwykła społeczność – kolonia surykatek. Każdego ranka, gdy słońce zaczyna ogrzewać piasek, rodzina surykatek wychodzi ze swojej nory, by rozpocząć kolejny dzień pełen obowiązków. Ich życie stanowi wyzwanie. Surykatki to wyjątkowi członkowie rodziny mangustowatych. Należą do rzędu drapieżnych i żywią się małymi kręgowcami, owadami, ale też skorpionami i wężami. Są wyjątkowi w swoim rodzaju i jedyni, co czyni je wyjątkowymi ssakami. Mierzą około 30 cm oraz maksymalnie ich waga wynosi 1 kg. Mimo że są małe, trzeba liczyć się z ich twardym charakterem oraz siłą. Młode surykatki uczą się życia obserwując starszych. Wychodzą z bezpiecznych norek po około 3-4 tygodniach i już od pierwszych chwil poznają świat pełen wyzwań i przygód, ale także zagrożeń. Codziennie pewnie zastanawiają się, kim zostanę, gdy dorosnę. Mają kilka opcji. Surykatki wykonują codziennie wiele zadań z różnych dziedzin. Każda znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy od jednej z najważniejszych funkcji – strażnika, czyli ochroniarza z prawdziwego zdarzenia. Tę rolę zajmuje zazwyczaj niższej rangi samiec. Jego zadaniem jest czujne wypatrywanie niebezpieczeństw, ptaków drapieżnych, węży i innych drapieżników. Ma oczy dookoła głowy, dosłownie. Jest spora szansa na to, że w naszym ogrodzie przyłapiecie strażników na małym przysypianiu na warcie. No cóż, może zdarzyć się nawet najlepszym. Podczas żerowania przynajmniej jeden osobnik musi pełnić tę ważną rolę i chronić pozostałych przed groźnymi drapieżnikami. Przyjmują one wysoki punkt obserwacyjny, z którego świetnie widzą zbliżające się drapieżniki. Jeśli takiego zobaczą, wydają charakterystyczny dźwięk, który pozwala innym dowiedzieć się o tym niebezpieczeństwie i w razie potrzeby schować. Surykatki potrafią biegać z prędkością nawet 30 km na godzinę, więc bezpiecznie mogą szybko udać się do swoich tuneli. A teraz poznajmy inżyniera. Surykatki są świetnymi budowniczymi. Ich nory mogą mieć nawet kilkadziesiąt metrów długości i wiele wyjść ewakuacyjnych. Są głębokie nawet na 2 metry. To idealne miejsce na odpoczynek, wychowywanie młodych i schronienie się przed upałem. Dzięki silnym, długim i zaokrąglonym pazurom bez trudu drążą skomplikowane systemy tuneli. Kopanie wykorzystują też podczas poszukiwania pożywienia. Następny zawód – łowca. Każdego dnia surykatki przemierzają pustynię w poszukiwaniu owadów, larw, jajek, a nawet skorpionów. Tak, dobrze słyszeliście. Te urocze stworzenia potrafią rozprawić się z jadowitymi wężami i skorpionami. Surykatki są jednymi z niewielu zwierząt, które mogą zjeść je bez większej szkody dla swojego zdrowia. Ich organizm jest odporny na jad, co pozwala im na polowanie na te niebezpieczne stworzenia. Odporność ta pozwala im na przeżycie ukąszenia, które zabiłoby nawet dorosłego człowieka. Ale zajadają się nie tylko mięsem. W naszym zoo zjadają też warzywne sałatki oraz jajka i owady. Co ciekawe, w naturze przez wiele miesięcy mogą żyć bez wody, gdyż zjadają dzikie owoce, wilgotne korzonki i bulwy, które wcześniej wykopały. Czerpią też płyny ze swoich ofiar. Niektórzy myśliwi zakładają szkoły i stają się nauczycielami. Starsze surykatki uczą młode o wszystkich tajnikach życia na pustyni. Pokażą, co można jeść, czego się bać i jak bezpiecznie wrócić do domu. Uczą te młodsze, jak obchodzić się ze zdobyczą, prowadząc swoiste szkoły. Z początku uczeń dostaje podane martwe, upolowane zwierzę, aby zaznajomiło się z ofiarą. Następnie z biegiem czasu nauczyciele stopniowo zwiększają poziom trudności lekcji. Początkowo, żeby nie rzucać młodych na głęboką wodę, dostarczają im dla przykładu żywego skorpiona, ale na przykład bez żądła, by uczynić je nieszkodliwymi. Wtedy uczniowie mogą ćwiczyć. Dopiero na końcu młoda surykatka dostaje żywe, uzbrojone zwierzę, czyli tutaj skorpiona z żądłem, i próbuje się z nim zmierzyć. Mimo że nauczyciele mogliby poświęcić ten czas dla siebie i swoich potrzeb, wiedzą, że finalnie zadziała to na ich korzyść. Wychowując w ten sposób młode, zwiększają skuteczność swojej grupy, a dodatkowo dbają o swoje geny, bo są blisko spokrewnione. A kto zajmie się maluchami, gdy reszta idzie do pracy? To zadanie dla nianiek. Opiekunowie zostają z młodymi w norze i chronią je, co może dziwić, bo bardzo rzadko zdarza się, że opiekują się swoim własnym potomstwem. Zazwyczaj są to maluchy dominującej samicy.
Jeśli mała surykatka ma szczęście, może nią zostać. Królowa, matka, to wyjątkowa rola w kolonii surykatek. Zwykle tylko jedna samica w grupie ma prawo do rozmnażania i jest to właśnie ona. Jej zadaniem jest nie tylko wydawanie na świat potomstwa, ale też dbanie o przyszłość całej grupy. Samica alfa zazwyczaj jako jedyna w stadzie rozmnaża się, a pozostałe samice przyporządkowują się i pomagają jej wychować dzieci. W miejscu, gdzie głód często zagląda w oczy, królowa ma prawo odebrać znalezione pożywienie siostrom i dzieciom, aby samej zdobyć energię i zwiększyć szanse na przetrwanie grupy. 80% nowego pokolenia w stadzie jest potomstwem samicy alfa. Jej pozycja to zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. W świecie surykatek każda ma swoje zadanie. To społeczeństwo, w którym rządzi odpowiedzialność i troska o innych. Choć mali, są zorganizowani jak najlepszy zespół. To właśnie rodzina sprawia, że mogą żyć w tak trudnych warunkach. Wszystkie przeciwności losu pokonują dzięki współpracy, a każdy element i praca, którą wykonują, są tak samo potrzebne. Unikajmy też atrakcji, w których surykatki wykorzystywane są do robienia zdjęć z turystami albo do zabaw z dziećmi w szkole. Takie sytuacje narażają je na niepotrzebny stres i napędzają nielegalny handel. Szanujmy dziką przyrodę. Chcąc obserwować surykatki, przyjdź do zoo i rób to z daleka, bez bezpośredniego kontaktu, z podziwem, ale i z troską.